Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Czy to na giełdach fałszywy impuls wzrostowy? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy to na giełdach fałszywy impuls wzrostowy? Ze względu na to, że wczorajsza sesja przyniosła nam powrót poniżej poziomu 4200 punktów na indeksie Standard & Poor, część inwestorów zaczęła sobie zadawać pytanie, czy wcześniejsze wybicie i cały impuls wzrostowy jest fałszywy, był fałszywy, jest tylko odbiciem w tendencji spadkowej, czy Bessa wróci, czy negatywne zjawiska będą kontynuowane i czy przed nami tendencja spadkowa, nawrót do tej tendencji, którą obserwowaliśmy od początku 2022 roku i postaram się przybliżyć odpowiedź na to pytanie w następnych slajdach. Ten powrót poniżej poziomu 4200 punktów widać na tym wykresie, który już zawiera w sobie zachowanie indeksów giełdowych w czasie intraday i tutaj zdecydowanie ten powrót poniżej 4200 punktów robi złe wrażenie. I dzisiejsza sesja ma za zadanie odpowiedzieć nam na pytanie, czy w krótkim terminie fałszywie próbowaliśmy wybić się nad ten opór, czy też jednak ten spadek, który był wczoraj, był fałszywy. Ze względu na to, że jesteśmy teraz przy krótkoterminowych, ważnych poziomach wsparcia, czyli tej miesięcznej linii trendu wzrostowego, ważnych średnich, wniosek jest taki, że jeżeli dzisiejsza sesja przyniesie nam kontynuację tendencji spadkowej na indeksach giełdowych, to inwestorzy mogą uznać, że naprawdę rynek się obawia tego, że wcześniejszy impuls wzrostowy był fałszywy i teraz wracamy co najmniej do tej konsolidacji, którą widać od początków kwietnia na indeksie Standard & Poor. To będzie miało oczywiście swoje konsekwencje i zrobi złe wrażenie. Natomiast ja osobiście odnoszę wrażenie, że wczorajszy impuls spadkowy rozpoczął się tak de facto w Japonii, ponieważ wczorajsza sesja przyniosła nam spadki indeksu giełdowego Nikkei, tą wyprzedaż giełd azjatyckich, ta wyprzedaż giełd azjatyckich przeniosła się później do Europy i do Stanów Zjednoczonych, więc pierwsza taka ciekawa obserwacja pokazuje i sygnalizuje nam, że być może teraz impulsy na giełdach papierów wartościowych rodzą się właśnie w Azji. Natomiast dzisiejsza sesja na chwilę obecną, w momencie tworzenia tego wpisu, nie jest jakaś taka dramatyczna dla indeksu Nikkei, nic tutaj takiego, jakiejś nowej, mocnej wyprzedaży nie widać, dlatego też byłbym jeszcze ostrożny z ferowaniem wyroków, że naprawdę byki już się poddały i tendencja spadkowa w krótkim terminie będzie kontynuowana. Natomiast złe wnioski płyną z zachowania giełdy w Hongkongu. Giełda w Chinach przełamała swoje minima, czyli dolne ograniczenie tej konsolidacji, która od miesiąca była tworzona. Widzimy to na wykresie i to może być pewnego rodzaju ostrzeżenie zwiększające prawdopodobieństwo, że w krótkim terminie giełdy spróbują kontynuacji tendencji spadkowej, dlatego bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy. I zobaczmy, co się będzie dzisiaj działo na indeksach giełdowych w Europie, ponieważ ten sam odwrót od swoich maksimów widać także na indeksie DAX. Mamy próbę nawrotu do tendencji spadkowej. Nie udało się ostatecznie przełamać na razie maksimów wszechczasów. No i zawsze podczas takiego cofnięcia inwestorzy zadają sobie pytanie, czy to jest techniczna wyprzedaż gra na kolejny szczyt, czy też mamy tylko do czynienia z chwilowym cofnięciem i tendencja wzrostowa będzie kontynuowana. Z technicznego punktu widzenia, który nam pozwala ograniczyć wpływ emocji na podejmowanie decyzji, widać, że do czasu utrzymywania się nad poziomem 16 tysięcy punktów indeks DAX raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe, ale dzisiejsza sesja może nam przynieść test tego ważnego poziomu 16 tysięcy punktów, od którego bardzo wiele będzie zależało i ocena perspektyw co do indeksów giełdowych i siły albo słabości popytu na ryzyko.
Natomiast negatywną informacją jest to, jak porównamy sobie stopę zwrotu zysków na akcje dla indeksu Standard & Poor ze stopą zwrotu, czyli z rentownością amerykańskich obligacji 5-letnich i w tym 10-letnich. I w tym wypadku widzimy, że ta atrakcyjność amerykańskich akcji cały czas jest bardzo niska w porównaniu z inwestycją w amerykańskie obligacje i ten wykres to bardzo ładnie pokazuje, że jesteśmy poniżej wieloletnich średnich, jesteśmy przy minimach, które wcześniej sygnalizowały nam maksima wszechczasu, kontynuację tendencji wzrostowej przy wycenach bardzo optymistycznych scenariuszy rozwoju wydarzeń w amerykańskiej gospodarce, więc to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy uważają, że giełda jest teraz dobrze wyceniona w Stanach Zjednoczonych. Widać to na przykładzie analizy porównawczej, że tak nie jest, że jednak w porównaniu do ryzyka, jakie ma w sobie inwestycja w akcje z ryzykiem dotyczącym inwestowania w obligacje, ta premia za to ryzyko dla inwestowania na rynku akcyjnym nie jest taka jakaś szczególnie atrakcyjna przy tych poziomach 4200-4100 punktów na indeksie Standard & Poor. No i teraz, czy na giełdach mamy do czynienia z fałszywym impulsem wzrostowym? Czy to na giełdach fałszywy impuls wzrostowy? Znalazłem analizę pokazującą, jak statystycznie zachowywały się tak zwane odbicia zdechłego kota, czyli odbicia w tendencji spadkowej w BESie indeksów giełdowych na przestrzeni ostatnich ponad 70 latach, po tym jak indeks giełdowy zaliczył jakieś mocniejsze dno. No i widzimy tutaj, jak zachowuje się teraz indeks giełdowy Standard & Poor, jaka jest mediana tych odbić w tendencjach wzrostowych, odbić tendencji wzrostowych w BESie, czyli ten niebieski wykres. No i jaki jest przedział najbardziej prawdopodobnego zachowania indeksów giełdowych na przestrzeni tych ostatnich ponad 70 latach w takiej sytuacji. I okazało się, że indeks giełdowy teraz zachowuje się lepiej niż zachowywały się standardowo indeksy giełdowe podczas takich dynamicznych odbić w tendencji spadkowej, czyli w BESie, a to moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo tezy o tym, że to, co się teraz dzieje na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, nie jest fałszywym impulsem wzrostowym. Więc to, że indeks giełdowy zachowuje się tak, jak teraz obserwujemy, moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo tego, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej w średnim i w długim terminie. Jeszcze raz podkreślę, w średnim i w długim, nie w krótkim, ponieważ statystyka sygnalizuje, że mamy do czynienia z wyraźnym impulsem wzrostowym, mającym potencjał ku temu, żeby oznaczać, że jesteśmy w kolejnej fazie hossy na giełdach papierów wartościowych, w tym wypadku na indeksie Standard & Poor. I następny ciekawy wykres, bardzo podobnie pokazujący zachowanie indeksu Nasdaq na przestrzeni prawie 40 ostatnich lat. Widzimy, jak zachowuje się teraz względem mediany odbić wzrostowych w rynku niedźwiedzia, czyli w BESie. I tutaj już zdecydowanie widać, że indeks Nasdaq zachowuje się zdecydowanie lepiej niż mediana prognoz, niż ta statystyka wcześniejszych odbić tendencji wzrostowych, a to oznacza i sygnalizuje, że jest jeszcze większe prawdopodobieństwo, że Nasdaq faktycznie wszedł w prawdziwy impuls wzrostowy, że tendencja będzie kontynuowana w średnim i w długim terminie, jeszcze raz podkreślę, w średnim i w długim terminie, i że jest uzasadnione twierdzenie, że nie mamy teraz do czynienia z fałszywym impulsem wzrostowym w rynku niedźwiedzia. Po prostu rynek dyskontuje już następną fazę gospodarczą, w tym wypadku ożywienie gospodarcze, po tym jak zakończą się obecne kłopoty, spowolnienie gospodarcze na całym świecie. Takie wnioski płyną z tych wykresów, więc czy to na giełdach fałszywy impuls wzrostowy? Moim zdaniem teza jest taka,
że jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że naprawdę rozpoczęła się w październiku hossa na giełdach papierów wartościowych na całym świecie i że takie odbicie w rynku niedźwiedzia to nie jest definicja, którą należy przykładać do tego, co się teraz dzieje na giełdach na całym świecie. No i następne dwa wykresy pokazują tą statystykę, którą raczę Państwa od kilku tygodni i od kilku dni, pokazującą, jak zachował się indeks Standard & Poor na przestrzeni ostatnich 70 lat w sytuacji, kiedy w pierwszym kwartale wzrósł o więcej niż 7%, a w tym roku dokładnie tak było, te 7%. Okazało się, że było ogromne prawdopodobieństwo w okolicach 90%, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej do końca roku, a mediana i średnia stopa zwrotu oscyluje nawet w okolicach 24-25%. Jest ogromnie prawdopodobne, że po takim dobrym pierwszym kwartale kolejne kwartały będą korzystne i zamkniemy się wyżej na indeksie Standard & Poor niż miało to miejsce po pierwszym kwartale danego roku. I następna statystyka, którą od 2-3 dni już Państwu pokazuję, co się działo, kiedy indeks giełdowy rósł o więcej niż 8% w pierwszych 100 dniach sesyjnych na giełdzie. Indeks Standard & Poor, kiedy rośnie więcej niż 8%, a w tym roku rósł o 9%, to jest 87% prawdopodobieństwa, że będzie kontynuacja tendencji wzrostowej i że średnio indeks giełdowy rośnie do końca roku o 25%. Jako że teraz rośnie 9%, a mediana średnia taka wzrostu to jest 25%, więc widać, że jest jeszcze potencjał na to, żeby te 15% na indeksie giełdowym spokojnie zobaczyć przy ograniczonym ryzyku. Dlatego też odpowiedź na pytanie, czy to na giełdach fałszywy impuls wzrostowy, moim zdaniem jest nieprawidłowe. Moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na giełdach mamy prawdziwy impuls wzrostowy, że hossa będzie kontynuowana w średnim i w długim terminie, chociaż teraz z powodu tych problemów z limitem długu, z kryzysem zadłużenia może być faktycznie jakaś korekta spadkowa, próba wywołania impulsu negatywnego dla indeksów giełdowych. Jak to będzie, będziemy wracać do tych statystyk, które są dla nas niezwykle interesujące. Inne rynki finansowe widzimy, że mamy pierwszą od kilku dni próbę zanegowania tendencji wzrostowej na rentownościach amerykańskich obligacji. Euro-dolar jest cały czas poniżej linii trendu spadkowego, która jest punktem odniesienia. Zobaczymy, jak dzisiaj zachowa się cena miedzi w okolicach poziomu $8,000. Każdy spadek poniżej będzie negatywnym zjawiskiem dla popytu na ryzyko, warto być tego świadomym. A widzimy, że ta linia trendu spadkowego analogiczna do tej na euro-dolarze jest już pokonywana na cenie złota. Dlatego też być może pewnego rodzaju ożywienie popytu na ryzyko będzie wkrótce widoczne na giełdach papierów wartościowych, ponieważ surowce jednoznacznie nie potwierdzają tendencji spadkowej. Widać to także na przykładzie ceny ropy naftowej, która oddala się od poziomu $70. I kolejny ciekawy wykres pokazujący Bitcoina, który nie chce wspierać popytu na ryzyko, tendencja spadkowa znowu jest dominująca. Wracamy w okolice ważnego poziomu, czyli średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i po prostu konsolidacja znowu trwa. Czekamy na następny impuls. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. A z danych makroekonomicznych dzisiaj nie ma jakichś większych publikacji. Mamy wskaźnik IFO, który będzie publikowany o godzinie 10. To są najważniejsze dane makroekonomiczne, ale dość rzadko rynek reaguje punktowo w sytuacji, kiedy te dane są publikowane. Musiały być znacząco różniące od prognoz, żeby mieć jakiś wpływ na rynki finansowe. I na koniec polskie aktywa. Widzimy, że bez względu na to, co się dzieje na popycie na ryzyko, nawet na euro-dolarze, złoty jest kupowany bardzo, bardzo dynamicznie. Wygląda na to, że będziemy ostatecznie wybijać dołem z tego kanału spadkowego. To jest bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. Zobaczymy, czy te obligacje polskie utrzymają się nad poziomem 6% i czy warszawska giełda papierów wartościowych wróci, czy utrzyma się nad poziomem 2000 punktów, ponieważ pokazywanie relatywnej siły
utrzymywanie się nad poziomem 2000 punktów będzie sygnałem, że popyt na ryzyko tutaj naprawdę interesuje się warszawską giełdą papierów wartościowych, chce akumulować polskie akcje i chce je wydźwignąć tak wysoko, jak tylko się da, kontynuować tendencję wzrostową i cieszyć się nowymi maksimami tegorocznymi na polskich spółkach. Dlatego też test poziomu 2000 punktów moim zdaniem jest teraz najciekawszy i będziemy obserwować, co się dalej będzie tutaj działo. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.